Dzień dobry, nazywam się Olena Uljanowa i bardzo miło mnie dzisiaj zaprosić Państwo do siebie w galerię Szary Ganek. Pochodzę z Ukrainy, wychowałam się na południu w mieście Cherson. 5 lat temu przeprowadzili się z mężem tutaj do Pruszcza Gdańskiego i z tego czasu mieszkamy tutaj w pięknym miejscu. Prawie 4 lata temu otworzyłam galerię przy ulicy Wojska Polskiego 52 i było to spełnienie moich marzeń, bo zawsze byłam pasjonatką sztuki, też jestem artystką. Wszystko zaczęło się jeszcze w latach 90. Z takiej idei, a co byłoby, gdyby na przykład obraz ze ściany po prostu założyć na siebie jako odzież, jako ubiór. Stąd właśnie powstał mój romans z włóknem, z tkaniną. Zaczęłam po prostu badać ten temat, w jaki sposób można uzyskać pewny wzór, pewny kolor na tkaninie i tak, żeby tkanina nie zmieniła swoich właściwości, żeby była nadal miękka, nadal lekka. Okazało się, że kolory też mogą być zdrowymi i niezdrowymi. Stąd zaczęła się moja taka przygoda z sztuką włókna i też z barwnikami naturalnymi, które można uzyskiwać prosto z natury, przede wszystkim z opadłego liścia. Opracowała pewną technologię, dzięki której można tworzyć sztukę do noszenia, też sztukę na ścianę i kolory będą bardzo trwałymi, no i też pięknymi. To jest też ciekawe, żeby dzielić się swoją wiedzą i dlatego otworzyłam bloga, gdzie regularnie komunikuję swoje wynalazki, swoje tam różne technologiczne, techniczne sposoby i metody pracy z barwnikami i tkaniną. I ostatnia praca nad książką, bo chcę poukładać tu swoją wiedzę w takie tutoriale, które byłyby łatwe do zrozumienia i też do powtarzania. I bardzo uwielbiam łączyć pismo z różnymi innymi malowanymi elementami. W mojej ostatniej publikacji była zaprezentowana w amerykańskim żurnale Altered Couture. Jest artykuł mój, który mówi właśnie o tej technice. Tutaj jest połączenie dwóch technik farbowania kontaktowego i też farbowania druku sublimacyjnego. Tam my mamy cytaty z poezji japońskich, wyszytych maszynnej stroczką, też na maszynie. I poezja jest w tłumaczeniu na język rosyjski. I rzeczywiście znaczenie, tu można odczytać znaczenie tych kawałków poezji, tylko że ich znaczenie nic wspólnego nie mają z całej tej kompozycji, a raczej występują jako dodatkowy, taki rytmiczny, graficzny motyw. Tu chcę pokazać też przykład innej techniki, kiedy zwykła rzecz może być zrobiona jedynej i niepowtarzanej. Tutaj techniką filcowania iglą, czyli filcowanie na sucho, ufilcowany taki dekor, taki śmieszny ptaszek i też taka element dodatkowy, można powiedzieć, że spódniczka. Jako artystka i pasjonatka sztuki zawsze marzyłam o takim miejscu, gdzie można było łączyć własną twórczość i też pokazywać twórczość innych artystów, których twórczość mnie fascynuje. Po otwarciu tego pomieszczenia artyści po prostu wchodzili sami i proponowali swoje prace do pokazywania. I była pod wielkim wrażeniem od tego, na ile Pruszcz Gdański jest miejscem bogatym na różne twórcze osobowości. Dzięki temu też była możliwa wspólna praca i
prowadzenie różnych twórczych warsztatów, nie tylko moich, a i też innych twórców. W Szarym Ganku na dzień dzisiejszy już odbyło się więcej od 20 wystaw. Mieliśmy tutaj w tych ścianach. Też byli koncerty, spotkania z twórczymi osobowościami, wywiady z cyklu o sztuce przy kawie. No i też na dzień dzisiejszy mamy wielką kolekcję różnych prac, malarstwo, rysunek, też biżuteria, ceramika. Kilka lat działa klub Inspiracja. To spotkania dla nieprofesjonalistów, dla amatorów, dorosłych, kiedy raz w tygodniu oni mogą tutaj się spotkać w grupach kameralnych i ćwiczyć różne techniki malarstwa, rysunka oraz innych technik. Mamy bardzo ciekawy cykl warsztatów z recyklingu, na których pracujemy, właśnie uczymy sztuki recyklingu i też uczymy doceniać piękno w niedoskonałości, że stare rzeczy naprawdę mogą być piękne, że piękna rzecz nie powinna być nowej, kupiona w sieciówce w sklepie, a też może być odnowiona z czegoś starego, które już ma pewną historię. Twórczość jest bardzo ważnym elementem życia. Zapraszamy dlatego do udziału w naszych twórczych zajęciach, do odwiedzin galerii i dziękuję.